Siedem stacji, nieco ponad 6 km trasy i 11 minut jazdy. To w skrócie centralny odcinek drugiej linii metra w Warszawie. Na otwarcie drugiej takiej trasy w Polsce licznie stawili się mieszkańcy stolicy, a pierwsze pociągi ruszyły z pasażerami 8 marca 2015 roku o godzinie 9:40. Ale ładnie, ale ślicznie, ale nie, no naprawdę ładnie. Linia zaczyna się na stacji Rondo Daszyńskiego w pobliżu powstającego najwyższego biurowca w stolicy, 220-metrowego Warsaw Spire. Stacja ma z kolei ponad 400 metrów długości wraz z torami odstawczymi, umożliwiającymi postój i zmianę czoła pociągu. Na zmęczonych trudem życia pasażerów czekają metalowe ławki okalające słupy podtrzymujące strop. W rejonie stacji niedogodnie zorganizowano przesiadkę z tramwajów kursujących ulicą Towarową, czyli torowiskiem prostopadłym do trasy metra. Z przystanków brakuje bezpośrednich przejść podziemnych, pasażerowie muszą przejść osygnalizowanymi przejściami naziemnymi do odwróconych względem przejść, wyjść ze stacji metra. W dni powszednie w szczycie, czyli w godzinach między 7 a 9 oraz 15 a 20, druga linia metra kursuje często, bo z częstotliwością 3 minut. W międzyszczycie kursy odbywają się co 4 minuty, a wczesnym rankiem wieczorem oraz w niedzielę co 6 do 7 minut. W soboty przez większość dnia częstotliwość kursów wynosi 5 do 6 minut. W noce z piątku na soboty i z soboty na niedzielę, podobnie jak na pierwszej linii metra, składy kursują do godziny 3 co 15 minut. Czy szlak metra składa się tylko z jednego tunelu? Otóż nie. Przekrój trasy składa się z 2 tuneli, północnego oraz południowego, łączących poszczególne stacje. Każdy z nich ma średnicę prawie 5,5 metra. Przy trasie jest 6 wentylatorni szlakowych, zapewniających pod ziemią odpowiednie warunki klimatyczne oraz tłumiących efekty aerodynamiczne ruchu pociągów. Połączenie z pierwszą linią zapewnia z kolei jednotorowy łącznik wraz z komorami rozjazdowymi o długości 550 metrów. Następna stacja, Rondo ONZ, z owalną punktowo rozświetloną antresolą, architektonicznie nawiązuje do stacji Plac Wilsona, uznawanej za najpiękniejszą na świecie. Koncepcję stacji opracował architekt Andrzej Hołdzyński, autor koncepcji całości centralnego odcinka drugiej linii metra. Charakterystycznym elementem stacji są też duże słupy w kształcie kielichów na peronach, a dominującymi barwami stacji są odcienie szarości. W podziemnych przejściach pod rondem na przedsiębiorców czekają obiekty handlowe do zagospodarowania. Według rozkładu jazdy pociąg metra cały centralny odcinek pokonuje w 11 minut. Uzyskuje przy tym prędkość komunikacyjną nieco ponad 33 km/h, czyli niewiele mniejszą niż tramwaje na trasie poznańskiego szybkiego tramwaju. Stacje metra są jednak częściej niż na powyższej trasie, a ich perony są dłuższe, co zmniejsza długość odcinków, na których można osiągać dużą prędkość.
Świętokrzyska. Możliwość wsiadki do pociągu linii metra M1. Nowa stacja Świętokrzyska dla linii M2, utrzymana w kolorze bananowym, mieści się pod stacją linii M1. Pomiędzy pierwszą a drugą linią metra powstał bezpośredni, ale dość wąski łącznik ułatwiający przesiadki, nie wymagający wyjścia ze strefy biletowej. Aby nim przejść z pierwszej linii, trzeba udać się na południowy kraniec peronu stacji Świętokrzyska. Do pokonania pozostaje nam wtedy korytarz ze schodami ruchomymi i 2 ciągami krótkich schodów konwencjonalnych. Zamiast schodzić, możemy też pojechać windą. Na peron drugiej linii wchodzimy od strony jego zachodniego krańca. Inną ciekawostką jest pierwsze wyjście z metra w Warszawie, prowadzące do innego obiektu. Co prawda na razie prowadzi ono na świeże powietrze, jednak już wkrótce prowadzić będzie do biurowca, powstającego w miejscu domu handlowego Sezam. Pociągi na drugiej linii mogą poruszać się z prędkością do 80 km/h. Umożliwia im to system SOP3, którego urządzenia zainstalowane są w przekaźnikowni, centrum dyspozytorskim, pojazdach oraz torowisku. Pociągi mogą być prowadzone bez ingerencji maszynisty, w pełni automatycznie przez system, który ciągle monitoruje położenie taboru i zapewnia bezpieczeństwo pasażerów. W systemie określonych jest do 16 stopni prędkości, według których kontrolowana jest prędkość pociągu. System umożliwia kontrolę odstępu czasu między pociągami do minimalnej wartości 72 sekund, natomiast przy założeniu 20% rezerwy do 90 sekund. Stacja C12 Nowy Świat Uniwersytet to najgłębsza stacja w Warszawie. Główka szyny zagłębiona jest tu 23 metry pod powierzchnią, czyli tak jakby zakopać 8-piętrowy wieżowiec pod ziemią. Dominującym kolorem stacji jest fiolet, a uwagę podróżnych zwraca 9 okrągłych lampionów osadzonych w suficie. Tunel pomiędzy stacją Nowy Świat Uniwersytet i Centrum Nauki Kopernik ma największy spadek. Pochylenie zjazdowego toru południowego wynosi 3,8%, a wjazdowego toru północnego prawie 3%. Express the same things but with different words. We acknowledge the same curve and those might have hurts. It's like the last line you draw to remind a past time. A fast-minded feeling of freedom, please to be recognized. And I can hear your doctors calling from here to say kill bias, independency, and all kill the scene. Cause the young himself is stealthy mass appeal. Where's the news? Where's the news? If it's like every word slipping through my mouth has been used. Staggering like the old man feeding a third. With my glass I protect and have the things that I've learned. A windowless frame and a transparent room. Trasę obsługują wyłącznie jednoprzestrzenne pociągi Siemens Inspiro, zakupione specjalnie do obsługi drugiej linii metra. 6-członowe pociągi o długości prawie 118 metrów pomieszczą do 1450 pasażerów, w tym 232 na miejscach siedzących.
Łącznie masa służbowa składu wynosi prawie 160 ton. Pociąg może osiągać maksymalną prędkość 90 km na godzinę oraz przyspieszenie 1,2 metra na sekundę kwadrat. Metro warszawskie posiada 35 składów tego typu, a do obsługi centralnego odcinka drugiej linii metra potrzeba 11 z nich. Następna stacja. Centrum Nauki Kopernik. Na stacji Centrum Nauki Kopernik zainstalowano najdłuższe schody ruchome w Polsce. Mają aż 36 metrów długości, a pokonują 17-metrową różnicę poziomów. Jedno z wyjść stacji prowadzi tuż na Nadwiślański Bulwar, obok Syrenki. Stacja na odcinku peronu przebiegającym pod tunelem Wisłostrady składa się z 3 równoległych i połączonych ze sobą zaokrąglonych tuneli. Dominującym kolorem stacji jest kolor błękitny. Przejście pod Wisłą wymagało stopniowego zejścia ze skarpy warszawskiej już od ronda ONZ. Różnica między najwyższym i najniższym punktem tunelu na całym odcinku wynosi aż 40 metrów. 600-metrowy tunel pod Wisłą przeprowadził metro na praską stronę Warszawy. Tunel przebiega zaledwie 8 metrów pod dnem rzeki. Wbrew obawom, woda nie leje się wiadrami na głowy pasażerów jadących podziemną koleją. Następna stacja. Stadion Narodowy. Po prawobrzeżnej stronie Warszawy są 2 stacje: Stadion Narodowy oraz Dworzec Wileński. Stadion Narodowy jest największą ze stacji drugiej linii metra. Znalazł się na niej drugi peron dla planowanej linii na Gocław. Tymczasem tor przy tym peronie kończy się ścianą. Przejście na stację linii średnicowej PKP zapewnia z kolei zadaszony ciąg pieszy na powierzchni. Nieco dalej jest do Stadionu Narodowego, choć kolor jego murawy był inspiracją dla barwy dominującej na stacji. Cały obszar stacji obsługuje aż 18 schodów ruchomych.
nowością są szklane bramki wejściowe z rozsuwającymi się drzwiami oraz szersze bramki bagażowe. To duże ułatwienie dla pasażerów. Na pierwszej linii zainstalowane są bramki kołowrotki, szczególnie lubiane przez gapowiczów uprawiających bieg przez płotki, w których można było też zaklinować się z większym bagażem. Stacje wyposażone są w automatyczny system ostrzegający m.in. osoby zbliżające się do krawędzi peronu lub też o obiektach porzuconych w torze. Inny jest też system informacji z głosem Macieja Gudowskiego zapowiadającym stację na czele. Metro dysponuje ogromną przepustowością. W jednym kierunku może przewieźć do 40 000 pasażerów na godzinę. Liczba ta wypada całkiem nieźle w porównaniu do przepraw drogowych przez Wisłę, np. trasy Armii Krajowej, której 5-pasowy przekrój mógłby zapewnić przejazd do 20 000 osób na godzinę w jednym kierunku. Oczywiście, byłoby to możliwe tylko przy założeniu przejazdu 9 000 samochodów osobowych na godzinę ze średnim zapełnieniem 2,2 osoby na pojazd. Ostatnią stacją centralnego odcinka jest Dworzec Wileński. Na stacji dominuje kolor ciemno-niebieski. Jest tu największa galeria handlowa w metrze, zlokalizowana tuż pod Placem Wileńskim. Utworzono tu też ogromny punkt obsługi pasażerów ZTM o powierzchni 270 m2 z poczekalnią i miejscem dla dzieci. Stacja ma przejście podziemne o długości 85 metrów do stacji kolejowej, na której zatrzymują się pociągi nadjeżdżające z Wołomina i Tłuszcza. Liczni pasażerowie tej linii już nie tłoczą się na naziemnych przejściach dla pieszych. Warto dodać, że najwęższy peron na drugiej linii o szerokości 10,5 metra ma stacja Nowy Świat Uniwersytet. Najszersze, bo 12-metrowe, są z kolei perony stacji Świętokrzyska oraz Rondo ONZ. Pozostałe stacje mają perony po 11 metrów szerokości. Podobną szerokość mają zresztą perony wyspowe na stacjach pierwszej linii. Centralny odcinek to dopiero część zaprojektowanej drugiej linii metra. Po lewobrzeżnej stronie powstanie jeszcze 8 stacji na Woli i Bemowie, a na prawobrzeżnej 6 stacji na Pradze Północ, Targówku oraz Brudnie. Na obu brzegach Wisły zakłada się budowę stacji techniczno-postojowych w Morach i Koziej Górce.
Kolejnym etapem rozbudowy metra ma być budowa trasy na Gocław. Druga linia wraz z trasą na Gocław ma mieć około 30 km długości. Takie metro powstało w Warszawie. Inwestycja zmienia miasto, a zabudowa przy stacjach już teraz gęstnieje, co widać przy rondzie Daszyńskiego. Lokalizacja skrzyżowania pierwszej i drugiej linii na stacji Świętokrzyska przybliża w to miejsce komunikacyjne centrum stolicy. O tym, jak duży wpływ na rozwój miasta będzie miało otwarcie drugiej linii metra, przekonamy się w ciągu najbliższych lat. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę.